Wschodnia Polska, równina łęczyńsko-włodawska, kraina jezior, torfowisk i bagien, łąk i lasów. Dawna Dolina Rzeczna, którą po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia spływały wody wielkiego zastoiska polodowcowego. To miejsce wyjątkowe ze względu na jego historię. Historię formowania się poszczególnych elementów krajobrazu w dalekiej przeszłości, ale także wydarzeń ostatniego półwiecza. Szczególnie cennym elementem środowiska przyrodniczego tego terenu są torfowiska, które od początku XX wieku podlegają silnej presji człowieka. Przebudowa hydrotechniczna związana z budową kanału Wieprz-Krzna, rozpoczęta w latach 50. ubiegłego wieku, przyczyniła się do osuszenia znacznej części terenu równiny. Ekosystemy podmokłe uległy fragmentacji i w dużej mierze również eutrofizacji za sprawą wód, które dostawały się z zewnątrz systemem kanałów i rowów melioracyjnych. W konsekwencji proces sukcesji ekologicznej znacznie przyspieszył. Na tereny szczególnie cenne przyrodniczo zaczęły wkraczać, wciąż zwiększając swoją liczebność, populacje gatunków roślin ekspansywnych. Gatunki o wąskim spektrum wymagań siedliskowych, te najrzadsze, nie wytrzymują konkurencji ze strony gatunków, które szybko się dostosowują do zmiennych warunków siedliskowych. Spadek liczby stanowisk oraz liczebności populacji roślinnych reliktów borealnych na torfowiskach jest obecnie jednym z problemów dotyczących zachowania różnorodności biologicznej tych ekosystemów w Polsce i na świecie. We florze naczyniowej Polski ponad 15% gatunków roślin jest uznawana za rzadkie i zagrożone wyginięciem. Dużą grupę stanowią gatunki zasiedlające naturalne ekosystemy torfowiskowe, a wśród nich znaczny udział mają borealne gatunki reliktowe. W skali światowej nierzadko są to rośliny o szerokim zasięgu geograficznym, które jednak na terenie naszego kraju, na granicy swojego zasięgu, występują w odizolowanych, nielicznych populacjach. Procesy ubożenia populacji gatunków reliktowych, nierzadko prowadzące do ich ustępowania ze stanowisk naturalnych, wymagają niezwłocznej interwencji polegającej na stworzeniu programów ich czynnej ochrony. Na torfowiskach równiny łęczyńsko-włodawskiej od kilkudziesięciu lat obserwowany jest spadek liczby stanowisk, a także liczebności populacji reliktowych gatunków wierzb Salix laponum, czyli wierzby lapońskiej, i Salix myrtilloides, wierzby borówkolistnej. Oba gatunki występowały niegdyś licznie na terenie Polski. Są to gatunki związane z ekosystemami torfowiskowymi przez ściśle określone preferencje siedliskowe. Wierzba lapońska i wierzba borówkolistna to krzewy dorastające do wysokości średnio około 1 metra. Charakterystyczne cechy morfologiczne obu gatunków widoczne są przede wszystkim w obrębie liści. Salix laponum charakteryzuje się srebrzysto-szarą barwą blaszek liściowych pokrytych kutnerem. Salix myrtilloides ma drobniejsze liście, błyszczące, pokryte woskiem. Oba gatunki są dwupienne, zarówno wiatropylne, jak i owadopylne. Salix laponum jest gatunkiem powszechnie rosnącym na torfowiskach subarktycznych i borealnych północnej i północno-wschodniej Europy oraz zachodniej Syberii. W Polsce jest to gatunek rzadki, występujący w nielicznych populacjach, a jako relikt glacjalny w 2014 roku wierzba lapońska otrzymała status rośliny krytycznie zagrożonej. Wierzba borówkolistna jest natomiast gatunkiem eurosyberyjskim. Jej zasięg obejmuje wschodnią i środkową Europę oraz niemal całą Syberię. Od 1983 roku podlega ścisłej ochronie prawnej w Polsce i obecnie posiada status gatunku zagrożonego wymarciem. Jeszcze w latach 50. XX wieku na terenie wschodniej Polski populacje obu gatunków były liczne i można było je spotkać w większości ekosystemów torfowiskowych terenu równiny łęczyńsko-włodawskiej. Obecnie wierzba lapońska występuje już tylko w 4, a wierzba borówkolistna w 3 stanowiskach, liczących od kilku do kilkudziesięciu osobników. Z roku na rok zasoby populacji wierzb reliktowych zmniejszają się bezpowrotnie.
Te dwie niepozorne rośliny, unikatowe perełki flory poleskich torfowisk, stały się początkowo celem wielokierunkowych badań grupy ekspertów. Z naszych wieloletnich obserwacji wynika, że jeżeli nie zostaną podjęte działania na rzecz ochrony tych roślin, stracimy je bezpowrotnie w przeciągu kilku lat. Postanowiliśmy działania dążące do odbudowania ich populacji na terenie Lubelszczyzny oprzeć na silnych podstawach naukowych. Od początku uważaliśmy, że najważniejsze jest poznanie biologii i ekologii gatunków, by zminimalizować prawdopodobieństwo niepowodzenia prób reintrodukcji tych roślin, bo taką właśnie metodę ochrony czynnej wybraliśmy, by przywrócić torfowiskom Polesia ich wyjątkową ozdobę – reliktowe wierzby. Reintrodukcja jest jedną z metod restytucji gatunku, czyli odbudowywania jego populacji. Reintrodukcja jest działaniem polegającym na ponownym wprowadzeniu gatunku, którego populacje wyginęły lub zostały zniszczone, do miejsc jego wcześniejszego występowania. W przypadku roślin będących na skraju ekstynkcji można do tego celu wykorzystać osobniki pochodzące z upraw ex situ, czyli upraw prowadzonych w warunkach stworzonych sztucznie. Materiał roślinny, który jest podstawą tworzenia kultur tkankowych, a potem upraw ex vitro, pochodzi często z ostatnich pozostałych w warunkach naturalnych populacji zagrożonych gatunków. W przypadku wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej były to ich najliczniejsze i najbardziej zróżnicowane genetycznie populacje, które pozostały we wschodniej Polsce. Pomimo potrzeby wzbogacania puli genowej populacji, została wykluczona możliwość wykorzystania nasion wierzby lapońskiej i borówkolistnej jako materiału rozmnożeniowego. Głównym tego powodem były trudności z utrzymaniem przy życiu siewek tych roślin. Innym powodem było również możliwe powstawanie nasion w wyniku krzyżowania się reliktowych gatunków wierzb z innymi pospolitymi gatunkami z rodzaju Salix, co jest naturalnym i stosunkowo częstym zjawiskiem w tej grupie roślin. W tym przypadku najbardziej odpowiednim okazało się wykorzystanie części wegetatywnych, czyli krótkich fragmentów pędów osobników różnej płci. Laboratorium Kultur Tkankowych Instytutu Produkcji Ogrodniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. To tutaj powstają nowe osobniki wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej. Cały proces jest możliwy dzięki totipotencji, czyli zdolności roślin do odtwarzania się z fragmentu osobnika. Pobrane z naturalnych siedlisk pędy roślin tnie się na mniejsze odcinki, a następnie odkaża w celu usunięcia mikroorganizmów chorobotwórczych. Odkażone fragmenty, czyli eksplantaty, przenosi się następnie na przygotowane wcześniej pożywki wzrostowe, które zawierają wszystkie niezbędne do życia substancje pokarmowe oraz odpowiednie regulatory wzrostu. Tak przygotowane eksplantaty umieszcza się następnie w fitotronie, gdzie mają one zapewnione odpowiednie oświetlenie i temperaturę. W ciągu od 4 do 6 tygodni z małych fragmentów wyrastają nowe rośliny. Gdy osiągają odpowiednie rozmiary, można je znowu pociąć na mniejsze 1 lub 2 cm fragmenty i przełożyć na nową pożywkę. Takie regularne cięcie, czyli pasażowanie, można powtarzać do momentu uzyskania odpowiedniej liczby roślin. Wszystkie te prace wykonuje się w warunkach sterylnych w komorze z laminarnym przepływem powietrza. Celem tego etapu jest uzyskanie jak największej liczby dobrej jakości wyrównanych roślin potomnych z niewielkich fragmentów pobranych z osobników rosnących na stanowiskach naturalnych. Z jednego fragmentu można uzyskać średnio 5 roślin co 6 tygodni, z każdego z tych 5 fragmentów kolejne 5, co daje 25 pędów, potem 125 i tak dalej. W ciągu roku można w ten sposób uzyskać nawet 15 000 roślin. Metoda ta jest nie tylko wydajna, ale również mało inwazyjna, co jest szczególnie ważne w przypadku gatunków, których zasoby populacji są ograniczone. Otrzymane w kulturach tkankowych rośliny są następnie ukorzeniane i aklimatyzowane do warunków ex vitro.
W tym celu z próbówek są one przenoszone do podłoża zawierającego torf i początkowo uprawiane w akwariach w celu zapewnienia wysokiej wilgotności. Z czasem rośliny są przesadzane do doniczek. Już na początku usamodzielniania się klonów są one poddawane badaniom genetycznym. Analizy te mają na celu określenie, czy w trakcie regeneracji obydwu gatunków wierzb w warunkach in vitro nie doszło do zmian mutacyjnych mających wpływ na zawartość oraz strukturę DNA w jądrach komórek nowo powstałych roślin. Po kilku tygodniach wzrostu w warunkach kontrolowanej temperatury, wilgotności i oświetlenia rośliny mają już zdrewniałe pędy i dużą ilość liści. Są gotowe, by przeżyć pierwszy stres. Jest to ważny krok w długiej drodze powrotu do środowiska naturalnego. Rośliny są przenoszone z cieplarnianych warunków laboratorium do stacji aklimatyzacji roślin, która znajduje się na terenie otuliny Polskiego Parku Narodowego. Lokalizacja stacji nie jest przypadkowa. Uznaliśmy, że rośliny powinny przechodzić proces aklimatyzacji w warunkach klimatycznych jak najbardziej zbliżonych do tych panujących w naturalnych siedliskach gatunku. Rośliny aklimatyzowane są w specjalnie do tego celu przygotowanych inspektach. Konstrukcja inspektów ma ułatwić prace pielęgnacyjne, a przez zastosowanie siatek sadzonki chronione są przed fitofagami. Siatki mają też zapobiec przenoszeniu nasion obcych gatunków do ekosystemów torfowiskowych Polskiego Parku Narodowego. Proces aklimatyzacji trwa od 4 do 6 tygodni. Rośliny po przetransportowaniu z laboratorium umieszczane są w inspektach w podłożu torfowym. Jednocześnie proces aklimatyzacji w stacji może przechodzić około 2000 roślin. Wszystkie okazy są etykietowane i dokładnie opisywane. Przez cały czas prowadzony jest szereg zabiegów pielęgnacyjnych. Pędy roślin są regularnie przycinane, aby rośliny się lepiej rozkrzewiały. Dbamy również o odpowiednią wilgotność podłoża. Na tym etapie wykonywane są pomiary wybranych cech biometrycznych sadzonek. Pozwalają one na oszacowanie ogólnie pojętej kondycji roślin, ale również monitorowanie zachowania typowych dla gatunku cech budowy klonów. Z czasem obserwowane są zmiany w morfologii osobników oraz w tempie ich wzrostu. Żeby ocenić fizjologiczną kondycję roślin podczas ich drogi z laboratorium do stanowisk docelowych, prowadzone są badania związane z analizą wydajności fotosyntetycznej oraz oceniane jest natężenie stresu oksydacyjnego w liściach. Pozwala to na wskazanie okresów krytycznych dla badanych gatunków wierzb, zarówno podczas poszczególnych etapów aklimatyzacji, jak i późniejszego wzrostu w środowisku naturalnym. Nawet kiedy rośliny są pod ciągłą obserwacją, w stacji aklimatyzacji mogą podlegać presji wynikającej z różnych typów interakcji, które zaczynają się zawiązywać tuż po opuszczeniu laboratorium. Monitoring entomologiczny ma na celu określenie składu gatunkowego stawonogów obecnych na roślinach i ich zagęszczenie. Aktywność życiowa fitofagów może być istotnym czynnikiem stresowym, utrudniającym lub wręcz uniemożliwiającym prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Obecność nawet pojedynczych fitofagów, zwłaszcza żarłocznych larw motyli, zwiększa ryzyko zniszczenia roślin. Przebywanie roślin w stacji aklimatyzacji to czas obserwacji i badań. Ten przystanek w drodze wierzb na torfowiska jest bardzo ważnym etapem dającym szansę na zidentyfikowanie źródeł ewentualnych zagrożeń i prognozowanie sukcesu przetrwania poszczególnych osobników w surowych warunkach poza laboratorium.
Celem badań polowych i laboratoryjnych była identyfikacja patogenów roślin zasiedlających nadziemne organy, którymi są pasożyty obligatoryjne, pasożytujące tylko na żywych tkankach roślin, a szczególnie na liściach, to jest mączniaków prawdziwych i rdzy, oraz patogenów fakultatywnych zasiedlających wszystkie nadziemne części roślin, a także ryzosfery. Monitoring mikrobiologiczny pozwala prognozować ewentualne zagrożenia płynące z obecności czynników infekcyjnych i przewidywać reakcję populacji na wzmożoną presję patogenów. Nareszcie przychodzi wyczekiwany przez wszystkich moment. Rośliny są gotowe do ostatniego etapu ich podróży powrotnej na torfowiska. Kilkakrotnie podcinane pędy są zdrewniałe i rozkrzywiły się, liście mają odpowiednią wielkość, a korzenie zaczynają sięgać coraz głębiej. Rośliny są w dobrej kondycji. To odpowiedni moment, by przetransportować je do specjalnie wyselekcjonowanych stanowisk w Polskim Parku Narodowym i w Puszczy Knyszyńskiej. Zarówno wierzba lapońska, jak i wierzba borówkolistna preferują podobne stanowiska na glebach mineralno-bruchniczych i organogenicznych znacznie uwilgotnionych. Wierzby te najlepiej rosną na glebach oligotroficznych czy mezotroficznych bogatych w materię organiczną. Nie bez znaczenia jest również odczyn podłoża. Salix laponum i Salix myrtyloides wymagają gleb obojętnych lub o kwaśnym i umiarkowanie kwaśnym odczynie. Kryterium doboru odpowiednich siedlisk dla wierzb borealnych ustaliliśmy w oparciu o kilkuletnie analizy hydrochemiczne i badania biocenotyczne, tak, że wybrane ostatecznie stanowiska są zoptymalizowane pod względem preferencji siedliskowych obu gatunków. Wybraliśmy kompleksy jeziorno-torfowiskowe znajdujące się na terenie Polskiego Parku Narodowego, położone w sąsiedztwie jeziora Moszne, jeziora Długie, jeziora Karaśne oraz na śródleśnym torfowisku Blizionki. W niedostępnych enklawach śródleśnych torfowisk oraz na terenie urokliwych torfowisk przyjeziornych rozpoczyna się tworzenie nowych i wzmacnianie zachowanych dotychczas, ale mało licznych, populacji wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej. Ze względu na dużą ilość sadzonek oraz trudne warunki terenowe, sadzenie roślin odbywa się w kilku terminach w trakcie okresu wegetacyjnego, zwykle od maja do października. Wcześniejsze doświadczenia i próby reintrodukcji Salix laponum i Salix myrtyloides pozwoliły nam na wypracowanie skutecznej techniki sadzenia. Rośliny przenoszone są na torfowisko w doniczkach i sadzone ręcznie z całą bryłą korzeniową w pło torfowiskowe. Grupa posadzonych w jednym stanowisku roślin musi być optymalnie zróżnicowana genetycznie. Ważne jest też zachowanie właściwej proporcji płci, charakterystycznej dla naturalnych populacji obu gatunków. W latach 2018-2020 na 4 stanowiskach naturalnych w Polskim Parku Narodowym i w 2 lokalizacjach w Puszczy Knyszyńskiej udało się wysiedlić łącznie około 6 000 sadzonek roślin objętych reintrodukcją. Tak duża liczba roślin przywróconych środowisku daje nadzieję na powodzenie reintrodukcji obu gatunków wierzb. Jednak na ostateczne rezultaty restytucji trzeba będzie poczekać kilka, a może nawet kilkanaście lat. Aby mówić o każdej dużej grupie posadzonych na torfowisku roślin jako populacji i aby mówić o pełnym sukcesie reintrodukcji, należy potwierdzić zaistnienie szeregu specyficznych zjawisk. Oczywiście podstawowe znaczenie ma ilość osobników, która przetrwa pierwszy rok w naturalnym środowisku. Rośliny też powinny podjąć wzrost, prawidłowo funkcjonować pod względem fizjologicznym. Najważniejszą oznaką adaptacji jest jednak zdolność do przechodzenia pełnego cyklu życiowego, kwitnienia, wytwarzania owoców i żywotnych nasion, z których powstają nowe pokolenia roślin. Wierzby są już w miejscu docelowym, z czasem staną się integralną częścią fitocenos torfowiskowych. Wiąże się to z korzystaniem z zasobów siedliska i tworzeniem naturalnych więzi, czyli interakcji, które nie zawsze ułatwiają wzrost i rozwój roślin. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń płynących ze środowiska oraz prognozowanie reakcji populacji na zmiany jest możliwa dzięki stałemu, wielokierunkowemu monitoringowi.
ramach monitoringu siedliskowego badane są wybrane parametry fizyczno-chemiczne płytkich wód gruntowych dostępnych dla roślin. W stanowiskach badań analizujemy również zmiany w składzie fitocenos i wskaźniki zmian antropogenicznych we florze terenów zasiedlonych przez wierzby. Uzupełnieniem są badania mikrobiologiczne gleby z naciskiem na mykoflorę decydującą o aktywności metabolicznej gleby i roślin. Monitorowana jest liczebność i struktura płciowa nowo powstałych populacji. Prowadzone są systematyczne obserwacje pod kątem możliwej presji fitofagów i patogenów na wprowadzone do środowiska osobniki. W oparciu o pomiary wybranych cech morfologicznych i anatomicznych oraz badania procesów fizjologicznych poszczególnych osobników określana jest ich kondycja i możliwości adaptacyjne. Jeszcze przez jakiś czas wierzby będą pod szczególną opieką i obserwacją. Będziemy im towarzyszyć i reagować w razie nieprzewidzianych sytuacji zagrożenia. Potem przyjdzie pora na ich całkowity powrót do natury. Mamy nadzieję, że poradzą sobie już wtedy bez naszej pomocy. Jeśli tak się stanie, będzie to oznaczało, że nasze działania nie poszły na marne, a nasze doświadczenia będziemy mogli wykorzystać, chroniąc kolejne zagrożone wymarciem gatunki roślin.